Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Witamy w kolejnym odcinku Wilków w podtytule W obronie stada. Dzisiaj będzie bardzo, że tak powiem, w kluczu właśnie podtytułowym. Dlatego, że dzisiaj będziemy się trochę zajmować naszymi relacjami stadnymi. Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy dzisiaj sięgnęli do Starego Testamentu, do księgi Tobiasza. Jak może wiecie, w tej księdze z dwóch Tobiaszów jest ojciec Tobiasz, taki Tobiasz senior, i jest młody Tobiasz, w sensie syn Tobiasza, czyli Tobiasz junior. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy się zajęli chwilę tym starszym, czyli ojcem tej rodziny. Jest taka scena, szczególnie jedna scena, na którą zwrócimy dzisiaj uwagę, która się wydarza na początku tej historii, zanim jeszcze młody Tobiasz wyruszy w swoją podróż, kiedy stary Tobiasz, żyjąc na wygnaniu w niewoli babilońskiej, traci wszystko. Nieważne w ogóle może szczegóły tej historii, chodzi o to, że traci wszystko. Traci majątek, traci poważanie, traci szacunek żony, traci jakiekolwiek kontakty z otoczeniem, po prostu wszystko mu się w życiu zawala. Jest taka scena, bardzo dramatyczna scena, kiedy Tobiasz siedzi obok swojego domu pod takim murem, pod drzewem, no i rozpacza. W sensie sytuacja jest o tyle jeszcze, że tak powiem, skomplikowana, że jego żona, która trochę też ma dość tej sytuacji, w której się znalazła rodzina, wyzywa go i krzyczy na niego, jakim to jest beznadziejnym mężem, ojcem i tak dalej. I Tobiasz siedzi, no, że tak powiem, prawdopodobnie zapłakany nad tą swoją sytuacją. Kiedy sobie czytam ten fragment, to zawsze mam w oczach takich rodziców, których czasem spotykam, którzy czasem przychodzą do mnie jako do księdza na rozmowę, albo czasem to słyszę z spowiedzi, takich rodziców jakby zrozpaczonych swoją własną sytuacją jako rodziców. W takim sensie, że na przykład zupełnie nie tak jest z ich rodzinami, zupełnie nie tak jest z ich dziećmi, nie potrafią sobie z nimi poradzić, mają ogromne wyrzuty sumienia, że nie wiem, źle wychowali, nie stanęli na wysokości zadania, mają swoje własne grzechy, nieszczęścia i tak dalej. I bardzo często spotykam takich ludzi, którzy, no właśnie, nie potrafią sobie poradzić z własną porażką rodzicielską. Dzisiaj właśnie o tym, w sensie co to znaczy, jak się zachować, jak wyjść z takiej sytuacji, kiedy jako rodzic, jako ojciec, jako matka, jako wychowawca kogoś, że kiedy czuję, no właśnie, że zawalam, że nie jestem na właściwej pozycji, na której powinienem być. Poczucie, że jestem beznadziejnym ojcem. Cały czas mam takie myślenie o sobie, że można by było coś zrobić lepiej. Może jest to ten demon perfekcjonizmu, który mnie też prześladuje, nie tylko w życiu rodzinnym, ale w pracy, że wszystko musi być idealnie, musi być równo poukładane, wszystko dokładnie, o odległości, co nikogo tak naprawdę nie interesuje. To są jakieś tylko rzeczy, które odwracają uwagę od rzeczy istotnych w moim życiu, od miłości. Ale no mam takie poczucie wiele razy, że sobie nie radzę jako ojciec i szczególnie to przeżywałem, ja już chyba o tym wiele razy mówiłem, jak moja córka zachorowała na raka i to miałem dobre doświadczenie. Paradoksalnie było to dla mnie jako ojca bardzo dobre doświadczenie, bo widziałem, że ona nie traci nadziei, że moje mówienie będzie wszystko dobrze, ją tylko irytuje, że ona tą nadzieję opiera na modlitwie. Nawet mówiła wtedy własnymi słowami, że kiedyś się modliła, ale takie spotkanie jak teraz ma na modlitwie, kiedy jest chora na ten nowotwór i życie nie jest w jej rękach, to jest głębsza modlitwa i ona zdecydowanie woli taką modlitwę, bo czuje, że jest bliżej Boga. I ja wtedy widziałem taki mój sukcesik. Mamy taki zwyczaj w domu, że robimy razem z dziećmi w niedzielę, albo u nas niedziela jest w środę, więc w środę, jak nie gram koncertu, siadamy razem i otwieramy psalmy, czytamy jakieś listy świętego Pawła, na końcu Ewangelię i potem ze sobą bardzo poważnie przy tym stole rozmawiamy, czasem o rzeczach bardzo życiowych, przyziemnych, ale bardzo istotnych też dla ducha. O pornografii, o zmaganiach chłopaków, jakie mają, o dziewczynach, no, o różnych takich rzeczach, o których ojciec powinien rozmawiać. I to jest w sumie jedyny taki moment, kiedy mogę z nimi się tak blisko spotkać, kiedy możemy siedzieć razem przy stole, nikt nie ucieka do komputera, nie loguje się do swojej jakiejś gierki, ja do swojej pracy. I wtedy to doświadczenie, kiedy moja córka była chora, to było takie pocieszające, że
Czy mi się chce, czy nie chce, to te niedziele wspólne z rodziną są bardzo potrzebne, bo potem owoce tego są takie weryfikują się w takich trudnych momentach, jak umieranie własnego dziecka w nowotworze, a z tego wychodzi życie. I nawet przy tym stole pytałem dzieci, bo co niedzielę przecież jest kantyk trzech młodzieńców w piecu ognistym i zawsze pytam dzieci, a ty jesteś w piecu ognistym, w tym tygodniu byłeś w piecu ognistym, a ty byłeś w piecu ognistym, a ty byłeś, powiedz jak to było, co się stało, że się nie spaliłeś, kto cię uratował z tego pieca i taka teoria i w pewnym momencie jak Majka nasza siedziała już bez włosów, bez brwi, bez rzęs, na tym fotelu przykryta kocykiem, pytałem chłopaków i dzieci, pytałem, gdzie jest dzisiaj ten piec ognisty? Wszyscy jak jeden mąż pokazywali, Majka jest w piecu ognistym. I ona była wtedy wrzucona do pieca ognistego choroby, ale jak się okazuje, że z tego pieca wyszła, oparta o modlitwę, oparta o Pana Boga, o nadzieję, wychodząc z tego pieca ognistego w życie, kolejny krok w życie, zaręczyła się, potem wyszła za mąż, teraz ma dzieci. Wspominamy to jako taki święty czas cierpienia, ale święty czas spotkania z Panem Bogiem. I to mi pomagało też nie sądzić się tak bardzo jako kiepski mąż. No może jestem kiepski mąż, kiepski ojciec, nie robię tego, co powinienem, nie uczę dzieci sklejać modeli, tak jak nas uczono, że dobry ojciec to skleja modele z synem, chodzą w Tatry na wycieczkę, zbierają pieczątki w schroniskach. Ja tego nie robiłem nigdy. A szczególnie czas jest teraz taki trudny. Z jednej strony prostszy, może dla mnie, bo jest cisza w domu, bo jest Wi-Fi i każdy jest zalogowany na swoim jakimś ulubionym portalu albo coś robi. Ja mam święty spokój, tak zwany święty spokój. O tym też można było dużo gadać, co to znaczy ten święty spokój. To znaczy, że nie robię tego, co powinienem, czy co? No i teraz mogę do nich krzyknąć, wyłazić mi z tych nor do jasnej cholery, kurde, siedzicie na tym internecie, ja właśnie zamknąłem komputer, a wy gdzie jesteście? Ale trudniejsze zadanie, jako dla mnie, dla ojca, by było im dać coś w alternatywie. Powiedzieć, słuchajcie, zróbmy coś razem. I wtedy oni wychodzą jak takie zombie, mówią, przestań, tato. No i to jest dla mnie trudne zadanie, tego też nie potrafię, ale z Bożą pomocą czasami mi się uda ich oderwać, rozłączyć, zerwać sieć i budować tą sieć rodzinną taką. Kochani, chciałbym Waszą uwagę zwrócić szczególnie na dwa wątki, które się trochę przewijały przez to, co mówił Lica. Trochę je też tak rozszerzając, nie tylko z takiego doświadczenia ojca, w sensie ojca rodziny, ale też na przykład właśnie wychowawcy, kogoś, kto innych prowadzi, trochę z mojego też doświadczenia, no właśnie, bycia księdzem i bycia jakimś tam przewodnikiem dla niektórych ludzi. Mam takie przekonanie, że żeby nie zawieść jako rodzic, jako przewodnik, jako ktoś, kto innych prowadzi, nie wiem, do dojrzałości, pomaga im się rozwinąć i tak dalej, to potrzebne są pewne dwie rzeczy, jakby trochę z pozoru sprzeczne ze sobą. Pierwsza jest taka, i to się, myślę, bardzo mocno szczególnie pojawiło w tym, co mówił Lica względem jego dzieci. Zauważcie, że dzieci przede wszystkim potrzebują tego, żeby ich rodzic był z nimi w relacji. Nawet nie od tego potrzebują, żeby potrafił odpowiedzieć na każde pytanie, żeby potrafił wytłumaczyć każdą sytuację życiową, żeby potrafił zapewnić, nie wiem, wszystkie możliwe rozwiązania wszystkich problemów. Nie. Dziecko, czy też może też ktoś, kto jest powierzony Twojej opiece, bo to nie zawsze musi być dziecko, to może być ktoś, kogo prowadzisz, na przykład jakąś drogą, potrzebuje przede wszystkim Twojego bycia z nim. I moi drodzy, kiedy sobie myślę o rodzicach, których znam, szczególnie o tych rodzicach, którzy no właśnie jakoś tam zawiedli jako rodzice, to ich największy problem nie polega na tym, że nie znają wszystkich odpowiedzi, że nie są najmądrzejsi na świecie, że nie mają pieniędzy wystarczająco dużo, że nie potrafią zapewnić swoim dzieciom, nie wiem, tego, co by im chcieli zapewnić. Nie, to nie jest problem. Jedyny problem, który mają, to jest zawsze taki, że nie byli dostępni dla swoich dzieci przez cały ten czas, kiedy je mieli. Kochani, jakiś czas temu spotkałem takie małżeństwo, zupełnie nieistotne gdzie i tak dalej. Młode małżeństwo, które jeszcze nie ma dzieci. I pytałem ich, słuchajcie, dlaczego nie macie jeszcze dziecka? Są małżeństwem chyba, nie wiem, z 6 albo z 7 lat. I usłyszałem od ojca, od męża, zresztą naprawdę bardzo fajnego człowieka, taką odpowiedź, bo zanim się zdecydujemy na dziecko, to bardzo bym chciał, żeby moje dziecko miało zapewnione
absolutnie wszystko, co będzie mu potrzebne do życia, potem na studia pieniądze, cały taki, że tak powiem, sztafaż wszystkiego, co będzie mu potrzebne. I kochani, kiedy sobie na nich spojrzałem, to byli ludzie naprawdę o bardzo zamożnej pozycji życiowej. Zastanawiałem się, czego tam jeszcze potrzeba. I kiedy potem gadaliśmy długo, to miałem takie wrażenie, że bardzo się boją tak naprawdę bycia z tymi dziećmi, a nie dania im wszystkiego, czego potrzebują. Kochani, wasze dzieci, jeżeli jesteście rodzicami, kiedy tego słuchacie, naprawdę nie potrzebują waszych pieniędzy. Poważnie. I to nie znaczy, że nie fajnie, żeby one były. Wasze dzieci nie potrzebują tego, żebyście im zapewnili wszystko, czego tylko sobie kiedykolwiek będą mogły zapragnąć do życia. Nie. Wasze dzieci potrzebują was. Potrzebują bycia z wami. I to jest najważniejsza rzecz do zrobienia dla rodzica. Szczególnie to mówię do ojców. Dlatego, że z ojcami tu jest dużo, dużo trudniej niż z matkami. Takie mam przynajmniej wrażenie. Że mamy mają pewną naturalną więź ze swoimi dziećmi, dlatego jest im dużo łatwiej, że tak powiem, być z dziećmi. Ojcowie, jak wiecie, znikają zazwyczaj z życia swoich dzieci. Drodzy ojcowie, wasze dzieci potrzebują po prostu was, a nie czegoś od was. Druga rzecz, trochę z tym sprzeczna, ale tak naprawdę się uzupełniająca, jest taka, że dobry rodzic potrafi też, że tak powiem, wypchnąć swoje dziecko i dać mu pewną przestrzeń samorealizacji, poszukiwania własnych rzeczy i tak dalej. W tej historii Tobiasza to jest bardzo pięknie pokazane, jak młody Tobiasz wyrusza w drogę. Wszystko, co młody Tobiasz zdobędzie w życiu, żonę, rodzinę, bogactwo, sens swojego życia, Tobiasz znajdzie sam. Więc nie chodzi w tym byciu z własnymi dziećmi, bo to jest bardzo ważne, o, że tak powiem, zagarnianie ich życia. Że no właśnie, przecież ja muszę być z moimi dziećmi, więc muszę brać udział we wszystkim, co się dzieje w ich życiu. Nie, nieprawda, nie o tym mówimy. Dobry rodzic to jest ktoś taki, kto potrafi te dwie rzeczy wypośrodkować, czyli jednocześnie daje swojemu dziecku dostęp do tego, żeby z nim było i to od początku życia, a jednocześnie stwarza mu absolutną przestrzeń do samodzielności, dystansu i nie wpycha się w tamto życie. Kochani, kiedy sobie myślę o byciu, no właśnie, też w pewnym sensie ojcem dla ludzi, których Pan Bóg mi stawia na drodze, to myślę, że błędy, które popełniam, są właśnie takie, że albo im daję za mało dostępu do siebie z różnych powodów i nie pozwalam, żeby ze mną byli, albo za bardzo próbuję ingerować w ich życie. Dobry rodzic te dwie rzeczy potrafi wypośrodkować. Jeżeli jesteście rodzicami, a ten dzisiejszy odcinek, no nie oszukujmy się, jest trochę dla rodziców, dla wychowawców, dla tych, którzy innych prowadzą. Spróbujcie te dwie rzeczy przemyśleć.